Dzisiaj opowiem Wam o nowości, najnowszej innowacji z Holandii, która pochodzi od firmy Rijnswan po holendersku. Jest to sałata salanowa, która wygląda przepięknie, jak takie różyczki. No ale jest to sałata komercyjna, ma wiele za to zalet i możemy ją uprawiać w naszych ogródkach także. Dlaczego nie? Zapraszam. Tą sałatę mam tutaj w moim tunelu. Te sałaty były przezimowane, były posiane pod koniec września, żeby właśnie przezimować. Próbowałam je uprawiać w zeszłym roku wiosną, ale szybko wybiły wpędy kwiatowe, także prawdopodobnie ta sałata lubi mieć troszkę niższe temperatury. Ale co jest w nich niezwykłego, to, że komercyjnie, na zachodzie przynajmniej, ludzie lubią kupować miksy sałatkowe w takich plastikowych torebkach i te miksy to są po prostu małe listki. I normalnie hoduje się sałaty i zbiera się je młode, jako takie małe listki. A ta sałata jest inna. Zbiera się ją w pełni dojrzałą, ale listki ciągle pozostają maleńkie. Ale dlatego, że jest to dojrzała sałata, w pełni wyrośnięta, to smak miał czas, żeby się rozwinąć, a także tekstura liścia jest inna. Nie są takie mięciutkie, ale raczej takie, wiecie, bardziej sztywne, bardziej się utrzymują w tej sałacie. Środek tej sałaty, taki jakby rdzeń, jest unikatowy, nie jest taki jak normalny. Ta sałata nigdy nie tworzy główek, tylko te listki są takie jakby oddzielne zawsze. I zbiera się ją za jednym cięciem, nie obrywa się tych poszczególnych listków i one po prostu rozpadają się na te małe baby leaves, czyli takie malutkie listy. Ta firma z Holandii chwali się, że plon jest o 40% większy, a także dłużej się utrzymuje w lodówce czy tam na półkach sklepowych, a także, że ma lepszy smak. Ta sałata ma podobno 3 razy więcej liści niż normalne sałaty i wszystkie te liście są malutkie. Są różne rodzaje tych sałat. Salanowa to jest tak jakby zbiorcza nazwa, ale mamy salanowe zielone i czerwone i w tych kategoriach są sałaty masłowe, listkowe, tak jakby dębolistne, batavia, typu lolo albo crispy, różne rodzaje. Taka jest tylko wada, że można te nasionka zakupić tylko w Stanach Zjednoczonych albo pewnie w Holandii i tutaj u mnie w UK. W Anglii ja zakupiłam ze strony Just Seed, a w Stanach Zjednoczonych można zakupić z firmy Johnny's. Te nasionka nie są tanie i przychodzą jako takie peletowane, otoczkowane nasionka. I za 20 nasionek tu Wam podam, ile kosztowały, tutaj Wam podam, jak wyglądają. I podobno te nasionka, które są otoczkowane, nie przechowują się przez więcej niż rok czy 2. Także ja posiałam je wiosną i jesienią tego samego roku. Już więcej nie było, bo tylko 20 nasionek kupiłam, 2 odmian. Ta odmiana się nazywa salanowa Hawkin, zielona, a ta czerwona nazywa się salanowa Barlach chyba. Także jeśli jesteście w Stanach Zjednoczonych albo w Anglii, to możecie dosyć łatwo te sałaty zakupić. A teraz zobaczymy, czy to prawda z tymi oddzielnymi listkami i zbierzemy sobie jedną z tych sałat. Więc ścinamy ją po prostu jakimś ostrym narzędziem, na przykład nożem. Nadeszła chwila prawdy. No i gdzie to uciąć? Okej, zobaczymy. Utniemy tu. No i na razie się nie rozpada. Tu zostały listki. I widziałam na filmie na YouTubie, że oni po prostu wycinali ten środek, żeby te listki się rozpadły. No, na razie trzyma się kupy, a oni po prostu tak
Ciach, ciach. Tak jakbyśmy głąb z sałaty wycinali. No i teraz to może rzeczywiście się rozpadnie, ale widzicie, wszystkie listki są malutkie. Sam raz na Wielkanoc do dekoracji stołu. No ładna jest, ładna jest. Jedna mi wystarczy na razie. Zaraz zobaczymy, jaka jest w smaku. Mówią, że smaczniejsza. Ja zawsze ten środek jako dziecko sałaty uwielbiałam. No i spróbujemy. Kruchutka. Nie jest wcale gorzka, ani trochę. Bardzo fajna, delikatna, krucha. Fajna sałatka. Tutaj widzicie moje rozsady cebuli, siane metodą gniazdową i tutaj je przeniosłam właśnie pod folię, bo tu mają więcej światła, temperatura jest niższa, czyli one po prostu rozwijają się lepiej, stoją prosto, nie kładą się, ja ich nie obcinam. Tutaj mam odmianę Tough Bowl, tutaj mam szalotkę z Brun, nalewam wody do tej tacy. Tutaj widzicie, korzenie już wystają, pobierają wodę od dołu. Tutaj mam także sałaty, które musiałam uratować. W moim inspekcie coś je zjadło. Tu wszędzie były sałaty, ale zostało tylko kilka. Odmiana Crisp Mint i moje czerwone sałaty z zachowanych nasion. Tutaj widzicie, jak rozwijają się ulitki. Ulitki wkopałam już w tunelu, w glebę. Tu jest odmiana Galacticus i odmiana Exhibition. Tutaj mam oje, czyli tutaj wlewam wody i po prostu woda przenika przez ścianki tej terakotowej doniczki i podlewa mi moje cebule. Tutaj mam następną ulitkę. To jest ta zielona cebulka Spring Onion Apache. A tutaj mam moją ostatnią ulitkę z czerwonymi cebulami, Red Baron i Red Spark. A tutaj mam podwójną oję, do której wlewam wody i po prostu te ulitki są podlewane od dołu, ale ja także podlewam troszkę od góry na wszelki wypadek. A tutaj widzicie moje rzodkiewki posadzone przy mojej linii kroplującej, a także dookoła i rozwijają się całkiem dobrze. To są podłużne rzodkiewki odmiany, może nie podłużne, to jest jutrzenka, to jest odmiana różowa i tutaj także wlewam wody do tej doniczki i one się same podlewają. Już widzicie, mają liście właściwe. Niedługo będziemy zbierać rzodkiewki. Tutaj widzicie moją przezimowaną kapustę odmiany Spring Hero. Najlepsza, jaka się zachowała przed atakiem szczurów. Już formuję główkę. Te kapusty są fajne, delikatne i słodkie. Mam ich tutaj 3 i jedną ze zjedzonym czubkiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj mam taki brokuł wieloletni, biały, nazywa się Nine Star, czyli 9 gwiazd i on wytwarza dużo takich małych, białych główek. Wytwarza centralną główkę na samym czubku i potem dookoła, tak jakby 9 gwiazd, ma dużo takich małych, gałązkowych brokułków. Miałam też fioletowe, ale po prostu nie przetrwały moich szczurów. One są tutaj, to znaczy nie moich szczurów, ale szczurów, które mi zjadają moje warzywa. Te są pod siatką, żeby zabezpieczyć przed gołębiami. No i niedługo sobie zbiorę te pierwsze różyczki.